Megapowódź suwalska. Katastrofa z przeszłości. Relacja z wyprawy naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badających ekstremalne zjawiska w epoce lodowcowej. Polodowcowy krajobraz Europy Środkowej nadal skrywa przed badaczami wiele tajemnic. Co działo się na tym obszarze kilkanaście tysięcy lat temu? Jakie procesy kształtowały rzeźbę terenu, którą możemy obserwować w dzisiejszych czasach? Tezy dotyczące jej powstania, wysuwane do tej pory przez naukowców, mówiły o działalności lądolodu, ruchach tektonicznych oraz erozji i akumulacji. Ostatnie odkrycia geologów i geomorfologów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dowiodły, że istotną rolę w formowaniu tego terenu miało również jedno wyjątkowo katastrofalne w skutkach zdarzenie. Naukowa ekspedycja na Suwalszczyznę ma zrekonstruować nieznane procesy, które występowały w czasie, gdy Polskę Północną pokrywała gruba warstwa lodu. Jako badacze genezy krajobrazu polodowcowego Polski Północnej wielokrotnie zastanawialiśmy się, czy nie mamy form w krajobrazie związanych z gwałtownymi zjawiskami. Zastanawiając się nad tym, zaczęliśmy jakby myśleć, gdzie możliwe byłyby takie powodzie, czy megapowodzie lodowcowe. Oczywiście technologie badań geomorfologicznych, badań krajobrazu pozwoliły na to, żeby identyfikować takie obszary. Jednym z takich obszarów, który zwrócił naszą uwagę, była Suwalszczyzna. I jakie było nasze zdziwienie, kiedy niespełna 6 lat temu w tym obszarze, w którym się znajdujemy, odkryliśmy ślady megapowodzi. Dzisiaj to nazywamy megapowodzią suwalską. Wielki przepływ wód lodowcowych o gigantycznej ilości wody. Piotrze. Megapowódź suwalska, a więc coś gigantycznego, coś niespotykanego na skalę tak naprawdę nie tylko regionalną, europejską, czy nawet światową, bo jak się okazuje, szacunki, jakie przeprowadziliśmy co do wielkości tych powodzi, wskazują na to, że nasza powódź suwalska, plasuje się na piątej pozycji, jeżeli chodzi o w ogóle powodzie, megapowodzie na świecie zidentyfikowane na podstawie różnego rodzaju przesłanek, czy to związanych z rzeźbą terenu, czy związanych z osadami. Szukaliśmy pewnych specyficznych form na obrazach lidarowych, to znaczy takich modelach wysokościowych, które pokazują nam w sposób wyjątkowy szczegóły rzeźby terenu. No, mamy tutaj widoczne główne elementy, tak? Rynne jeziora Hańcza. Tutaj mamy te kręte formy glacjalne na wschód od jeziora Hańcza. To są w rejonie Łopuchowa, gdzie znajduje się to głazowisko łopuchowskie. I to wielkie obniżenie ciągnące się z północy na południe to jeden z głównych szlaków przepływu wód roztopowych, wód powodziowych, które wycięły, wyerodowały na znaczną głębokość kilkudziesięciu metrów wielki kanał pod lodem, kanał ciągnący się od południowej Litwy do okolic Suwałk, gdzie znajdowały się wielkie, właściwie 3 bramy wypływu wód roztopowych. Okazuje się, że ten przepływ wspólnie, wliczając właśnie bramę Szeszubki i bramę Bachanowa, mógł wynosić około 700 tysięcy metrów sześciennych na sekundę. Jest to bardzo duży przepływ. Warto przypomnieć w tym momencie przepływ Amazonki, który średnio wynosi około 209 tysięcy metrów sześciennych na sekundę w strefie ujścia, a więc tak naprawdę jeden event, jedno zdarzenie wynosiło około trzykrotności średniego przepływu Amazonki. A więc było to tak naprawdę bardzo katastrofalne zdarzenie. Można przypuszczać, że trwały ono tydzień, góra 2 tygodnie i w ciągu tak krótkiego czasu ta strefa znajdująca się pod lodem, gromadząca wody roztopowe była opróżniana. Skąd było źródło tych wód lodowcowych? Oczywiście my do końca nie wiemy, nie jesteśmy przekonani,
co do tego, gdzie było to źródło. Ale mamy co do tego odpowiednie podejrzenia. Są pewne przesłanki, które wskazują, że pewne pułapki dla wód znajdujących się pod lądolodem mogły znajdować się bardzo niedaleko Polski. Mamy niepowtarzalną okazję być w strefie zaraz pod krawędzią lodowca, bo to tędy płynęły pod dużym ciśnieniem wody, które tam znajdowały swoje ujście na przedpole lodowca. Widać, że ta strefa generalnie się troszeczkę podnosi, a więc może to wskazywać na to, że ciśnienie tych wód związane z nadkładem lądolodu było coraz mniejsze. Tu było większe ciśnienie, większe procesy erozji, tam było mniejsze ciśnienie, mniejsza erozja, w związku z czym teren nam się podnosi troszeczkę do góry. Widać, jakie to jest strome. Tam właśnie, o teraz fajnie widać, zobaczcie te grzbiety. I to jest właśnie to. Szliśmy z południa, mijając te właśnie inicjalne, embrionalne formy. Tu są tory kolejowe, przeszliśmy na północ, stoimy właśnie tutaj na tym wale. Patrząc w kierunku północnym widzimy właśnie tamten wał, jego kulminacją to jest ten. Występujące zatem między tymi wałami obniżenia są po prostu śladami dawnych kanałów subglacjalnych, które rozcinały podłoże. I to, co widać na powierzchni tej formy, na której się znajdujemy, to jest właśnie głazowisko. Możemy tu znaleźć szereg dużych głazów różnej wielkości, które zostały przetransportowane przez lądolód z południowej Skandynawii. Ogromne głazy rozsiane na tym terenie sprawiają, że krajobraz tego obszaru jest unikalny. Jednak zdecydowanie ciekawsze jest to, co kryje się pod powierzchnią. W ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki we wrześniu i październiku 2021 roku naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK ponownie eksplorowali tereny Suwalszczyzny. Analizy geologiczne, geomorfologiczne i geofizyczne mają dać odpowiedzi na pytania, kiedy doszło do megapowodzi suwalskiej i jaki był jej dokładny przebieg. Raczej to chodzimy po serii powodziowej, ale bardzo cienkiej. Bardzo cieniutkiej. Pokaż nam, gdzie ta struktura jest, żebyśmy ją z góry sprawdzili, jak to wygląda. Jak w poziomie idzie. No, to jest to, widzisz, nie? Tak, to są te piachy. To jest to, nie? To jest to. To, tak. Gdzie ona jest? To mogą być tutaj te To jest piaseczki. to. Te piaski, no. To są peryglacjalne. To są peryglacjalne, tak jest. Tam nawet są drobne zaciągnięcia fałdowe, zwróć uwagę, wzdłuż tych, nie? Więc, ale widać, że to poszło po evencie powodziowym, bo i tnie do góry, te uskoki tną do góry, to znaczy, że gdzieś jakaś bryła musiała tkwić. W drobnym piasku się zaczyna, tak? Tak. W drobnym piasku. A to jest spąk serii powodziowej, prawda? Właśnie tak nie wiem, czy do końca. A ja myślę, że tak, bo góra jest Seria powodziowa tam tak, i to jest zdjęte, cała góra jest zdjęta przecież. No, ale widać, że powodziowa jest jednak, dół jest zaangażowany w tą Zgadza się, ale nie cała seria powodziowa jest zaangażowana w strukturę, tak, nie, bo góry moim zdaniem nie ma tutaj. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. So the first question we are dealing about the various landforms. Pierwsze pytanie, z którym się mierzymy, dotyczy ukształtowania terenu. Drugie natomiast ma dać odpowiedź, jaki wpływ miała megapowódź na Dolinę Europejską. Do badań użyliśmy georadaru, który pozwala zobaczyć, co jest pod powierzchnią Ziemi. GPR is the ground penetrating radar. Użyliśmy również specjalnych geomorfologicznych map. Zastosowaliśmy tę technikę, by zobaczyć poszczególne etapy powodzi, która zdarzyła się tu w przeszłości. For imaging, for the geomorphological maps. No i dlatego tutaj jestem. Chciałbym, by efekty naszych badań miały w przyszłości znaczenie i bym mógł dokończyć swój doktorat. Geomorfologia to niezwykle trudne i dynamiczne zagadnienia, szczególnie geomorfologia polodowcowa.
Pobrane na Suwalszczyźnie próbki są teraz dokładnie badane w Laboratorium Analiz Środowiskowych. Profesor Edyta Kalińska przy użyciu nowoczesnego sprzętu będzie określać okres, w którym powstały. W tej próbce możemy oglądać piasek w mikroskali. Ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj mieszanina tego, co mamy tutaj w tej próbce, jest dosyć interesująca z tego punktu widzenia, że mamy na przykład takie ziarna, które prawdopodobnie charakteryzują się właśnie takim wysokim transportem. To oznacza mniej więcej tyle, że ziarna mniej więcej zbijały się, ścierały się, można powiedzieć, dochodziło do ich pęknięć i tu na przykład mamy takie ziarno, które mogłoby nam świadczyć właśnie o powodzi, czyli o intensywnym zjawisku, które miało miejsce na Suwalszczyźnie. Przede wszystkim tych próbek musi być dużo. To znaczy dużo, nawet można powiedzieć, że jedziemy w setki próbek, bo to pozwoli nam jakby prześledzić pewne etapy, na przykład powodzi, czy na przykład momenty, kiedy powódź była na przykład mniej intensywna i bardziej intensywna. Analizy w naszym nowym urządzeniu, które się nazywa CamSizer. No i właściwie kluczowym takim elementem tutaj tych naszych badań jest określenie wieku, kiedy ta powódź miała miejsce. To jest właściwie podstawa do naszych badań. Badania te są prowadzone na Uniwersytecie w Lund w Szwecji i tam na podstawie różnego typu analiz, które się odbywają w laboratorium, to się nazywa Laboratorium Datowań Luminescencyjnych, tak dosyć fachowo, ale chodzi generalnie o wiek osadu, wiek piasku. Tam właśnie na podstawie wielu żmudnych i długotrwałych, intensywnych analiz możemy stwierdzić, kiedy ta powódź, kiedy ten event tak zwany miał miejsce. I generalnie to są właśnie te takie kilka, właściwie 3-4 można powiedzieć etapy takich prac laboratoryjnych, które tutaj prowadzimy. To nie kończy poszukiwań naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. By uzyskać pełen obraz zachodzących kilkanaście tysięcy lat temu na terenie Polski Północnej procesów, niezbędna jest naukowa wyprawa na Litwę, gdzie według przypuszczeń badaczy megapowódź suwalska mogła mieć swoje źródło. Badania realizowane w ramach konkursu Opus 16, ogłoszonego 14 września 2018 roku przez Narodowe Centrum Nauki. Dowody geomorfologiczne i implikacje paleogeograficzne katastrofalnych powodzi i szarży lodowcowych południowego sektora lądolodu skandynawskiego w późnym Wistulianie. Badania nad megapowodziami prowadzone przez naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostały docenione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zespół otrzymał główną nagrodę w konkursie Geologia 2021 w kategorii Dorobek Fundamentalne Odkrycie. Badania prowadzili Wojciech Wysota, Piotr Wekwert, Edyta Kalińska, Diraż Kumar, Arkadiusz Krawiec, Marek Chabowski.